Siemanko! W dzisiejszym odcinku wykonamy szpicrutę. Oczywiście jeździecką, ale do innych zastosowań też się sprawdzi. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to zrobić, to zapraszam Was do oglądania. Mała prezentacja tego, co będziemy wykonywać. Na sam początek przyda nam się coś na rdzeń naszej szpicruty. Ja używam włókna szklanego. Kupuję to w formie fishbin do rolet rzymskich. Ten pręt ma średnicę 4 mm i długość w okolicach 140 cm. Włókno szklane doskonale sprawdza się na takie wyroby, ponieważ jest bardzo wytrzymałe na zgięcia oraz bardzo wytrzymałe na jakieś uderzenia. Można było pomyśleć, że równie dobrze sprawdzi się włókno węglowe, no ale ma ono taką wadę, że właśnie wszystkie ewentualne uderzenia, puknięcia będą skutkowały albo od razu pęknięciem, no albo z czasem to po prostu pęknie nam ten pręt. Można też stosować pręty stalowe, no ale żeby dostać taki cienki pręt 4 mm, no to zazwyczaj jest on sprzedawany już w formie drutu. No a jak drut, no to w zwoju, więc trzeba to prostować. No mi nigdy się nie chciało w to bawić, ponieważ nie wiem nawet jak dałoby się to idealnie wyprostować, taki drut. No a tutaj mam bezproblemowy półprodukt, który sprawdza mi się od lat. Więc włókno szklane będzie używane jako rdzeń szpicruty. Teraz z naszego pręta musimy odciąć 50 cm. Zaznaczam miękkim ołówkiem. Końce sfazowałem. Dobrze sprawdza się posadzka betonowa. Parę razy przetrzeć, to dobrze się ściera. Można papier ścierny, pilnik. Trzeba tylko uważać właśnie, żeby nie powbijać sobie tych włókienek drobnych z tego włókna szklanego, ponieważ przez kilka dni może nas kuć jeszcze w skórę później to, więc dobrze to robić w rękawicach. No i teraz jak mamy ucięty nasz pręt, ja akurat będę ten rdzeń robił czarny, więc dobrze by było jakoś zamaskować tą biel oraz także trochę poprawić przyczepność naszej plecionki później przy pleceniu już. Można to zrobić na dwa sposoby. Tutaj mam ten pręt z włókna szklanego owinięty dwoiną świńską o grubości 0,5 mm i na to jest taka owijka z nici. No to wymaga trochę więcej zabawy, ponieważ musimy kupić dwoinę albo jakąś inną odpowiednio cieniutką skórę. No a z tym bywa różnie. Można też zastosować taśmę bawełnianą i to się super sprawdza. Staramy się to owinąć taśmą, tak żeby było jak najcieniej, żebyśmy po prostu za grubo tych warstw jedna na drugą nie nakładali na siebie. Mam owinięte. Miejscami widać, że ta taśma troszkę odstaje, ale za chwilkę zrolujemy to jeszcze przed pleceniem, tak żeby uzyskać całkowicie równą powierzchnię. Jak widać jest już całkowicie równe. Więc mamy dwie wersje do wyboru. Albo dwoina, albo jakaś inna cienka skóra jako owijka, albo ta taśma bawełniana, która nam zamaskuje biel pręta z włókna szklanego
i także poprawi przyczepność naszej plecionki do samego pręta. Rdzenie mamy gotowe. Teraz potrzebne nam będą rzemienie. Użyję czarnej skóry grubości około milimetra. Długościowo wychodzi tak ten pręt w stosunku do skóry, którą mam. Można uznać, że to będzie prawie razy 2, więc wytnę 4 rzemienie. Teraz musimy zmierzyć obwód naszego pręta. No mi wyszło w okolicach 18 mm, czyli nie da się tego podzielić na 4. Zaokrąglę to do 20, czyli nam to daje 4 rzemienie po 5 mm. No i standardowo dorzucę z milimetr lub nawet 2, żeby ta plecionka nie była taka drobna. Więc wytnę rzemienie na 6-7 mm, coś w tym przedziale. Rzemienie mam ucięte i standardowo przeciągamy o krawędź, żeby je przed pleceniem rozciągnąć. Po przeciągnięciu skóra jest dużo bardziej miękka. A my zabieramy się już za plecenie. Przyda nam się nitka do zawiązania początkowego węzła, wcześniej przygotowany rdzeń, no i nasze rzemienie. Musimy, tak jak w odcinku o plecionce, wykonać początkową kanapkę z końcówek. I teraz wykonamy pokazany też tam węzeł. Przypalimy końce, żeby nam się nic nie poluzowało. I mamy już początek gotowy. I zaczynamy pleść. Tak to aktualnie wygląda. Jest ok. Wychodzi bardzo szczelnie. Więc kontynuuję. Plecionka skończona. Pręt miał pół metra, rzemienie miały w okolicach metra, więc zostało nam, tak jak widać, około 30 cm. Czyli dość sporo tego schodzi. Jeśli mamy krótszą skórę, no to możemy jeszcze minimalnie poszerzyć te rzemienie, żeby zyskać właśnie trochę na długości.
Można zostawić tak jak jest, albo zrolować. Tak więc teraz rolujemy. Trzeba tylko uważać, żeby nie podkładać tutaj palców, bo jak złapiecie tak i się pochylicie, to sobie przymiażdżycie końcówki palców. Nie polecam. Dość bolesne. Tak to wygląda po zrolowaniu. No mi akurat bardzo podoba się ten efekt. Obcinam końce. Teraz wykonam jeszcze jeden węzeł obok tego, co zawiązaliśmy wcześniej. Teraz Wam powiem po co. Tak dosłownie tylko kawałek przerwy. Tutaj staram się go teraz równo zawiązać. Mam zrobioną drugą taką owijkę. No i teraz po co to zrobiłem? No po to, że mi się nie podoba ta końcówka. Nie ma co z tym za bardzo zrobić. Musiałbym to podocinać. A wolę to tutaj obciąć na równo całość. No i mieć estetyczną końcówkę. Bez żadnych jakichś zgrubień, końcówek fruwających. Więc obcinam tu do rdzenia. I teraz dotnę nasz rdzeń też na równo, tak żebym miał właśnie ładnie ściętą końcówkę. Mieliśmy taką końcówkę, a teraz jest taka. Dużo ładniej to wygląda. Estetycznie zakończone. No i teraz tu będziemy montować jęzor naszej szpicruty. Przechodzimy teraz właśnie do wycięcia tego języka, wykonania otworów i będziemy to zszywać już na tym plecionym pręcie. Wykrój na ten język będzie w pełni darmowy na moim sklepie, także jeśli ktoś będzie miał taką potrzebę, to będzie mógł sobie pobrać, a jak nie, to samodzielnie cokolwiek wymyślić, no bo tu tych kształtów języków może być mnóstwo. Link do tego wykroju będzie jeszcze w opisie pod filmem. Do tego języka użyjemy skóry 2 mm garbowanej roślinnie, licowej. No i tutaj właśnie dużą rolę odgrywa grubość, ponieważ na tym wykroju są rozrysowane otwory do szwu ręcznego, więc jeśli użyjemy grubszej skóry, no to będzie nam już trudniej dociągnąć to przy szyciu, no i może nam po prostu tu być za ciasno. Więc trzeba będzie albo poszerzyć ten język i przesunąć trochę te otwory, żeby było tu szerzej, no albo po prostu użyć skóry 2 mm. Także bierzemy się za odrysowanie. Od razu wyznaczam otwory. Mamy proste linie, więc wspomogę się linijką. Język mamy wycięty. Zrobię teraz otwory
sfazuję krawędzie i wypoleruję je. Więc przykładamy do każdego punktu igłę. Jeśli trafiamy, to robimy otwór i kolejny. Staramy się też zachowywać łuki, czyli lekko obkręcamy, bo igła do skóry wycina też otwór lekko pod skosem, więc żeby później nam się ładnie nitka układała, to także staramy się zachować te wszystkie łuki. Otwory mamy zrobione. Ta igła do skóry wycina otwory, coś na wzór tych dziurek po wybijaku francuskim. Tutaj będzie może lepiej to widać, że one są lekko takie podłużne. Więc dlatego staramy się zachować te wszystkie łuki, żeby później nam się ładnie nitka przy szwie układała. Jeśli będziemy robili to zwykłą igłą z prostym czubkiem, no to nie ma już to za wielkiej różnicy. Ale ja i tak zawsze zachowuję właśnie te wszystkie łuki, kąty, jakieś skosy. Obracam tym, manewruję cały czas pod igłą. Fazujemy teraz krawędzie. I od spodu. Do polerowania krawędzi użyję to Konole. I jeśli dbamy właśnie, żeby zaopatrzyć się w dobrej jakości skórę w pierwszym gatunku, to zazwyczaj wystarczy kilka pociągnięć. Otwory mamy zrobione, krawędzie wypolerowane, więc już zbliżamy się powoli do montowania. Ale jeszcze musimy podciąć czubki tego języka na jakiś centymetr, półtora. Po prostu ścinamy go, żeby tutaj była jak najmniejsza grubość. Coś takiego staramy się uzyskać, tak żeby było tu jak najcieniej. No jeśli chodzi o język, to by było już wszystko, więc zabieramy się za montowanie go i szycie. Teraz będziemy potrzebowali kawałek kleju. Nałożymy teraz klej tutaj pomiędzy otworami do ostatniego otworu. A na naszej plecionce nałożę klej na centymetr od owijki. Można ewentualnie tu jeszcze na końcówkę, jeśli nam wystaje kawałek skóry. Dobra, a teraz czekamy, aż nasz klej przeschnie. Klej przeschnął. Tutaj akurat możemy sobie pozwolić na nałożenie go grubiej, no bo będzie to wewnątrz, a trochę nam to pomoże przy utrzymaniu tego wszystkiego podczas szycia. Przykładamy końcówkę tego czpienia na około pół centymetra od otworów. Tak jak teraz.
I sprawdzając teraz, czy końcówki są równo, będziemy dociskali drugą połowę. Musimy to teraz docisnąć, trochę podformować. Już to nabiera lekkiego kształtu. I zabieramy się teraz za szycie. Zaczynam oczywiście wcześniej. Tak, żeby początek był zaryglowany. No i później też na końcówce to samo. Tutaj miejscami będzie dość ciasno. Możemy albo wspomóc się jakimiś szczypcami, albo rozepchać otwory szpilorkiem. Tak to wyszło. No, przy tym szyciu trzeba się dość mocno sprężać, ponieważ jak będziemy to dość powolnie szyli, to nam ściągnie tu przy szyciu tą całą skórę, no i po drugiej stronie będzie nam już ciężko to dociągnąć. Więc tutaj staramy się mieć dobre tempo przy szyciu, żeby ten klej, który jest pod spodem, dał radę przez tyle czasu nam to w miarę dobrze utrzymać i żebyśmy to ładnie dookoła obszyli. Dzięki temu, jeśli wyrobimy się szybko w czasie, to ten język będzie cały czas prosto w linii tego ćpienia. No i uzyskamy tutaj ładną taką wypukłość. Zajmiemy się teraz kolejnym etapem, ponieważ musimy tutaj w końcowej części tego języka wykonać owijkę, która częściowo zajdzie na nasz ćpień, no i będzie też zachodzić na język. Ponownie nasz węzeł, który używaliśmy przy plecionkach, czyli pętelka z wolnym końcem w stronę języka. Staramy się ją utrzymywać tutaj cały czas na języku. I myślę, że to gdzieś jest w okolicach centymetra, może 1,5. Wykonujemy oplot. Może być tak, że ten pierwszy będziemy musieli tak lekko wymusić, ponieważ będzie nam się chciało zsunąć. Tak jak wcześniej, końcówka. I wciągamy ten węzeł pod nasz oplot. Przypalimy teraz końcówki, żeby one były lekko grubsze. Dzięki temu ani z jednej strony nikt nie będzie w stanie tego wyciągnąć, ani z drugiej. Tak wygląda nasza owijka. Górną część mamy gotową, więc przechodzimy teraz na rękojeść. Mała stawka w trakcie roboty, ponieważ mogą się pojawić pytania, jaka będzie robiona rękojeść w tej szpicrucie.
No ja ogólnie staram się robić zawsze plecioną, czasami tylko z kawałka skóry przeszytego po krawędziach, ale nigdy nie daję tutaj sztywnego elementu, ponieważ zgłaszali się do mnie klienci ze swoimi szpicrutami, które były pęknięte i one miały właśnie w swojej konstrukcji rurkę metalową lub jakąś z tworzywa. No i przy zginaniu właśnie tutaj kumulują się wszystkie naprężenia tam, gdzie spotyka się ta twarda rurka z giętkim rdzeniem. No i tu dochodzi do uszkodzeń, pęknięć. Ja w swoich szpicrutach wyeliminowałem ten problem, ponieważ nie daje tu usztywnienia i dzięki temu ona jest w stanie wygiąć się na całej długości. No i te naprężenia rozchodzą się właśnie na całą szpicrutę. Nawet jeśli my mamy tutaj zaplecioną rękojeść i jest kolejna warstwa skóry, no to ona dalej wygina się na całej długości, tutaj trochę mniej, no ale te naprężenia cały czas się rozchodzą. Tutaj nic się nie rozchodzi, ponieważ kumulują się tu na końcu rurki, więc to prędzej czy później pęknie. To pracuje cały czas. No a teraz do roboty. Na końcowej części rękojeści wykonam, tak jak wcześniej robiliśmy po drugiej stronie, drugą owijkę, kawałek dalej od tej, którą mamy tutaj, ponieważ też będę chciał wyrównać ten koniec. Ten pasek ma 2 cm i on pójdzie na samą końcówkę, a ten, który ma 1,5 cm, pójdzie jako dalsza część rękojeści. Teraz będziemy montować bazy do naszych plecionych baryłek. Jeśli ktoś będzie chciał to obejrzeć w bardziej spowolnionym tempie i ze szczegółami, to zapraszam Was do filmiku o pleceniu baryłki czy węzła tureckiego. Tam będzie wszystko po kolei pokazane, bardzo powoli. Tutaj trochę przyspieszymy, żeby to za długo nie trwało. Docinam paski na odpowiednią długość. Zetnę teraz po centymetrze, centymetr od strony mizdry i centymetr od strony lica. Klej nałożyłem przed oplotem oraz jakieś 16 cm dalej. No ten wymiar jest dość dowolny, bo zależy kto jaką chce mieć tą rękojeść długą. Opaski też nasmarowane klejem już przeschły, więc zabieram się za przyklejanie. Ta baza jest przyklejona. Teraz końcową. Nakładam ją mniej więcej równo, tak żeby przykryło nasz oplot, ten dodatkowy, który robiliśmy. Zrobię teraz na to owijkę z nici, żeby to porządnie przylegało i żeby nie było szans na jakiekolwiek zsunięcie. Tutaj jest pierwsza owijka na naszej bazie. Tutaj jest kolejna. Teraz musimy odciąć tą pozostałą część, tak żebyśmy mieli tutaj równy, estetyczny koniec. Dlatego też robiliśmy ten drugi oplot z nici. Teraz utnę ten rdzeń, który nam wystaje. Końcowa ucięta, tak to wygląda. Teraz posmaruję tu klejem. Oraz mam jeszcze małą skórkę z odpadu. Przykleję to na koniec, żeby było wszystko ładnie zakończone. Klej już podeschnął, więc maskujemy ładnie zakończenie. Tego co prawda i tak by nie było później widać. No ale lubię jak jest wszystko obrobione. Nawet jeśli to później przykrywam. Dotniemy teraz nadmiar. Mamy ładną zakończoną końcówkę. Więc teraz przechodzimy do wycięcia rzemieni i pleciemy węzły. Tak jak było w filmiku o węźle, bierzemy pod uwagę szerokość naszej owijki. Ona ma 15 mm, więc połowa z tego to 7,5.
Użyję cieńszej skóry niż ostatnio przy pleceniu na raz, więc wytnę rzemień na 8 mm. To będzie skóra 1 mm. Natomiast tutaj wytnę rzemień na jakieś 6 mm, może 7, gdzieś w tym przedziale. Mimo że owijka ma 2 cm, czyli połowa z tego to centymetr, ale zrobimy węzeł na 2 razy, czyli daje nam to 16 mm. Jest to dużo więcej niż połowa, no ale z tego względu, że tutaj nie mamy dalszej części pręta, tak jak jest przy tym węźle, że tutaj jest pręt i tu, więc tutaj nic nie musimy oplatać jakby całej końcówki, no a tutaj już musimy ją opleść dookoła, więc dlatego rzemień będzie szerszy niż połowa tej owijki. Przeważnie na początku musimy najpierw wyrównać krawędź, bo ta skóra po zwinięciu, czy jak gdzieś leży, potrafi się lekko zwichrować i ta krawędź już nie jest równa. Rzemień wycięty, końcówka też ścięta, więc wkręcamy w igłę do plecenia. Nie jest ona konieczna, no ale ułatwia pracę. Przyda nam się jakiś szpikulec do zaciągania węzłów, więc zabieramy się za plecenie. Ten pierwszy węzeł wyszedł nieźle, więc szerokość rzemienia się sprawdziła. Teraz zrobimy ten krok po kroku. Dzisiaj będzie trochę szybciej. Jak ktoś chciał zobaczyć, jak to zrobić krok po kroku, to jest na wcześniej wspomnianym filmie. Mamy już węzeł jeden bazowy, więc idziemy wzdłuż tego rzemienia, jeden koło drugiego. Teraz najważniejszy etap, czyli zaciągnięcie tego. Musimy to na razie zrobić tak w miarę umiarkowanie, żeby poukładać te rzemienie. One są na razie jeden na drugim. Więc musimy temu nadać kształt najpierw. Tak wygląda to częściowo zaciągnięte. Staramy się właśnie tutaj dobrze porozkładać te rzemienie, żeby całkowicie tak jeden na drugim nie leżały. Najlepiej jeśli one są tak jak tutaj, jeden koło drugiego. Jeszcze jest dość luźno, ale za chwilkę to wszystko się lepiej poukłada. Jeszcze na końcu to sklepiemy, więc będzie na pewno ładnie. Już widzę, że ta szerokość rzemienia była odpowiednia. Więc kwestia tylko zaciągnięcia tego i za chwilkę Wam pokażę efekt końcowy.
Węzeł mam dociągnięty. Teraz pozostaje sklepać go. Końcowe wykończenie gładzikiem. Za chwilkę Wam pokażę końcowy efekt. Tak to się końcowo prezentuje. Wykończenie gładzikiem jeszcze na pewno dodaje sporo połysku. No i wygładza też tą całą powierzchnię. Tak końcówka wygląda. Udało nam się tutaj ładnie, szczelnie domknąć wszystko. Tak wygląda druga. Jako że użyłem skóry, która nie jest do końca czarna, jest roślinnie garbowana, no ale ta czerń nie jest taka głęboka, więc użyjemy pasty do impregnacji, kawałek papieru, rękawiczki. Nakładamy więc teraz czarną pastę. Zostawiamy to dosłownie na chwilkę, na parę minut. Za chwilę właśnie zdejmiemy nadmiar. No i końcowo wyszczotkujemy to szczotką, żeby właśnie z pomiędzy tych szczelin, zakamarków wygarnąć jeszcze pozostałości pasty. No i zostanie końcowa polerka. Bieramy nadmiar. Teraz szczotka. I teraz czystą, bawełnianą szmatką robimy polerkę do czysta. Tak to końcowo wygląda.
Na dzisiaj to by było już wszystko. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się, cześć!